Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj kolejny produkt firmy Popstar. Tutaj będziecie mieli linka gdzieś do poprzedniego materiału na temat kieszeni NVMe w formacie M2. Dzisiaj jednak kieszeń na dysk również SSD, ale również może być na HDD w formacie tradycyjnym 2,5 cala z protokołem SATA. Produkt myślę dosyć powszechny, natomiast tutaj jest prawdopodobnie zdecydowanie lepsza jakość wykonania niż większość takich kieszeni dostępnych na rynku, a więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Opakowanie tekturowe, ekologiczne, brawo producent. Mamy informację, że jest to USB 3.0 format SATA HDD Enclosure. USB 3.0 wspiera UASP, czyli może być już do dysków SSD również. To jest bardzo istotne, bo bez tego lepiej dysków SSD nie używać w takich kieszeniach, żeby ich po prostu nie zużyć, nie zajechać. Do 6 gigabitów na sekundę, w praktyce do 5, czyli około 500 MB na sekundę. To są maksymalne transfery przez ten protokół, jakie możemy przepchnąć. Kompatybilny oczywiście wstecznie z USB 2.0 i 1.1, natomiast trzeba być masochistą, żeby szczególnie na tym 1.1 korzystać z tego typu produktów. Windows 8.1 oficjalnie wspierany, jest też UASP, jest również USB 3.0 i tutaj właśnie to ograniczenie do 5 gigabitów, więc nie wiem dlaczego tutaj pisze producent 6, jest raczej 5. Wielkość dysków do 2,5 cala do 9,5 mm, czyli te wyższe również wchodzą w grę. Oznaczenie kodowe modelu SE50. Mamy jeszcze z boku informacje o spełnianych normach europejskich, kompatybilności, serial ATA, również Macintosh tutaj jest wspierany. Po raz kolejny mamy też podane oznaczenie, że jest to SE50, jeżeli chodzi o kieszeń. Z takich ciekawszych informacji mamy jeszcze podane inne produkty, jakie są w ofercie producenta, ale tutaj już zapraszam na ich stronę internetową, mamy również adres. Dzisiaj skupiamy się na tym produkcie. Sprawdźmy, co otrzymujemy w pudełku. A zawartość opakowania, słuchajcie, to sama kieszeń. O niej może za chwilę. Otrzymujemy kabelek, instrukcję obsługi i taki śrubokręcik do otwierania kieszeni. Może skupmy się na zawartości. Sama kieszeń. Słuchajcie, to aluminium. Brawo producent, szczotkowane aluminium, wygląda bardzo elegancko. Jak widać nie zbiera odcisków. Mamy logo Popstara. Z drugiej strony mamy już niestety plastik. Z jednej i z drugiej strony i port mini USB. Zaraz to potwierdzimy. Tak, słuchajcie, mamy kabelek mini USB. Z jednej strony to wada, a z drugiej zaleta, bo takie kable łatwo dokupić, są ogólnodostępne. Teraz słuchajcie, przyda nam się oczywiście ten śrubokręcik, żeby odkręcić obudowę. Niestety nie jest to zestaw Toolbox Free. To, co dla wielu z Was może być istotne, to zastosowany chip, mostek, a jest to produkt ASMEDI, czyli markowego producenta tego typu urządzeń. Myślę, że tutaj o specyfikacje, standardy, czy też prędkości możemy być spokojni i ten chip zapewnia wysoką jakość obsługi napędów, czy to SSD, czy HDD. No nic, nie pozostaje mi nic innego jak z podobnej kieszeni Baseusa wyciągnąć dysk. Mam tutaj, tak się składa, Cruciala, więc jeden z najbardziej polecanych modeli SSD. Konkretnie mamy tutaj model
1 TB, jeżeli się nie mylę. A nie, przepraszam, tak, 1 TB, tutaj mamy 1000 GB, czyli 1 TB. Montujemy go w tej kieszeni i zobaczymy, na co stać tą kieszeń. Myślę, że wyniki powinny być satysfakcjonujące. Tutaj tak raczej szału nie będzie, bo ogranicza nas interfejs USB 3.0, przepraszam, interfejs SATA oczywiście, a mostek USB 3.0 też tutaj nie jest najszybszym obecnie dostępnym interfejsem, a więc przejdźmy do wyników speed testu. Wyniki widzieliście przed chwilą na ekranie. No ja tutaj, tak jak powiedziałem, nie spodziewałem się żadnych zaskoczeń, ponieważ od dawna wiemy, że najnowsze SSD te na SATA są ograniczone interfejsem właśnie SATA powyżej 550 MB na sekundę. Nikt nie jest w stanie przeskoczyć, bo to jest limit. Natomiast ta kieszeń spełnia oczywiście te limity, czy dobija do tych limitów. Jak najbardziej godna polecenia, jakość wykonania fantastyczna, szczotkowane aluminium, więc nie powinniśmy obawiać się jakichś znaczących śladów drobnych rys, natomiast powinna długo zachować dobrą prezencję. Jej sztywność, twardość jest oczywiście na fantastycznym poziomie, więc tutaj mogę tylko polecić. Link do producenta, gdzie można nabyć tą kieszeń, oczywiście będziecie mieli na dole. Dajcie znać w komentarzach, czy jeszcze używacie kieszeni na dyski SSD pod USB 3.0, pod SATA, czy jesteście zainteresowani nabyciem takich kieszeni, czy sami ich używacie, czy też uważacie, że już kieszenie NVMe to w tej chwili standard i na nie powinno się zwrócić uwagę, z nich się powinno w tej chwili korzystać. Jestem ciekawy Waszych opinii, napiszcie w komentarzach. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie ominął Was żaden nowy film. Pozostawię Wam jeszcze na koniec kilka ciekawych propozycji filmów do obejrzenia, a ja zapraszam Was również do kolejnego materiału wideo. Hej, hej!